Witajcie moi mili, no S-klasy już jakiś czas nie było na kanale. Dobre kilka dni. Więc dzisiaj, proszę bardzo. Nie no, ale ostatnia S-klasa była w sedanie. Tutaj mamy wersję coupé. Jest to taka ważniejsza S-klasa, można to tak ująć. Wygląda ona jak wygląda, ale nie jest ona od kilku lat produkowana już. W dzisiejszym odcinku mamy do czynienia z egzemplarzem, można powiedzieć, z ostatniego wypustu. Czy będziemy żegnać się z S-ą coupé? Myślę, że nie. Widzisz, że ja zawsze chętnie zaprezentuję S-klasę w coupé. S-klasa w coupé, gdyby nawet powstała w wersji 300D, też bym prezentował. Ten egzemplarz jest na sprzedaż. Pochodzi on z prywatnych rąk. Właściwie jest to samochód mojego znajomego. Serdecznie pozdrawiamy. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. I w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się tej maszynie z bliska oraz później skoczymy sobie na relaksującą, przyjemną oraz szybką wycieczkę za granicę. Mercedes C217, a konkretnie jest to S450 z napędem 4MATIC. Taka można to ująć SK Coupé na co dzień. No, na co dzień rozsądnie. Mamy tutaj pod maską podstawowy silnik, ponad 350 koni mechanicznych. S-Coupé, no to oczywiście benzynka, nie było S-Coupé w dieslu, ale o silniku troszeczkę później. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, pakiet AMG, auto od razu wygląda inaczej. Kurczę, skonfigurować sobie S-Coupé bez pakietu AMG, no to prawie jak grzech. Jest to Polift, rocznik 2019, a S-Coupé produkowano do 2020 roku, także można powiedzieć taka ostatnia wersja, ostatnia odsłona S-Coupé. Polifta najłatwiej rozpoznać po tych oto lampach z tyłu. Zobaczcie, jakie są one piękne. Nie są to takie normalne LEDy, a OLED tutaj dumnie jest zaznaczone. Gdy samochód otwieramy lub gasimy, przedstawiają one taką ładną, elegancką animację. Jeśli mowa o tylnym zderzaku, no to tutaj mamy takie fejkowe wylociki powietrza po obu stronach, ale wydechy, no to już końcowa jest wprawdzie elementem zderzaka, ale z obu stron oczywiście jest tutaj do końca poprowadzony układ wydechowy. Taki jakby maleńki dyfuzorek, chromowana listwa. Nie no, chromu tutaj jest trochę, proszę. Tutaj w ogóle jakie grubasy chromowane. Klameczka z przodu również. Jest to Mercedes, chromu nie musimy się tutaj wcale wstydzić przecież. To jest prestiż hashtag. Lampy z przodu też tutaj robią naprawdę cuda. Jest to LED ILS, czyli Intelligent Light System. Jak one świetnie świecą. Nie dość, że wycinają i to całkiem precyzyjnie, no to oczywiście są skrętne i tak dalej. Pełna adaptacja. Ale jakby komuś to nie starczyło, no to tutaj mamy kamerę noktowizyjną. Tutaj jest kolejna kamera, tutaj jest radar. Widać tutaj takie włókna, są podgrzewane. Jest tutaj funkcja Night Vision, fajnie ona wykrywa pieszych, zwierzęta, oznacza po prostu na ekranie. Tutaj daje wam przebitkę. Mordeczka już też w zasadzie tutaj nawiązuje nawet do najnowszych Mercedesów, jeśli chodzi o te wloty, o te żeberka. Czekajcie, jak tutaj sytuacja z wlotami. Tu jest prawdziwy i tutaj też prawdziwy. Nie, no mi się podoba. Ciężko tutaj powiedzieć, że ten wóz jest brzydki, chociaż wiadomo, są gusta i guściki. Jeśli komuś nie podoba się S-Coupé, no to przecież nie każdy musi mieć dobry gust, no Boże święty. Jeśli chodzi o felgi 19-calowe, środek jest polakierowany na szaro, wierzchnia część jest spolerowana. Są to 19, ponieważ tutaj właściciel ma założone teraz zimówki. Drugi komplet kół jest do samochodu ten sam wzór, tylko chyba wnęki są polakierowane na czarno i mają one 20 cali. Rozmiar opon 245×45 z przodu, a z tyłu już patrzymy. Nie no panie, szersza, 275×40. Mimo iż napędza ten wóz bazowy silnik, no to mamy tutaj kawał hebla. Tarcze są duże, wentylowane, nawiercane. Wiecie, że nawet w W220 Mercedesie, w starej S-ie, no to standardowo były właśnie nawiercane tarcze też. No, to jest gwiazda. Oczywiście szyby z różnymi powłokami, one tak się tutaj na niebiesko mienią. Z boku też mamy takie jakby folie, ale są one oryginalne. Boże, ale ze mnie... Proszę, tak się zamyka tutaj. Wyciąganie. O, proszę, tutaj jeszcze podajnik. No ale dobra, jeśli jeszcze oglądamy samochód z zewnątrz, no to może tutaj słowo o napędzie. Mamy tutaj napęd 4MATIC i jeśli chodzi o zawias, no to normalnie byśmy tutaj się spodziewali zawiasu hydraulicznego ABC. Jednak jeśli mamy 4MATIC
to mamy tutaj zawieszenie Airmatic, także pneumatyczne, chociaż kurczę, kiedyś pojawiła się na kanale SA Coupe S63 Coupe przedliftowa i tam, jeśli to było już AMG z formaticiem, to chyba była hydraulika, ale nie jestem pewny, musiałbym się cofnąć, sprawdzić. Tutaj na pewno jest po prostu Airmatic. Jest to naprawdę komfortowy larwiarz, taki jacht. Bagażnik elektrycznie otwieramy. Bagażnik nie jest ani za mały, ani za duży. Myślę, że to takiego coupe jest optymalny. Tutaj co jeszcze z dołu? O, proszę bardzo, subwoofer. No, mamy tutaj najlepszego burmestera, jaki tutaj był dostępny. Zamykamy. Jeśli chodzi o opcję tego samochodu, to jest on chyba maksymalnie doposażony. Chyba nie ma jednej funkcji, jak tutaj rozmawiałem z właścicielem. Dach panoramiczny ma taką zasłonkę, a wiem, że tutaj jeszcze w opcji chyba było coś takiego, że przyciskało się przycisk i robił on się taki niebieski, jakby mleczny, matowy. Takiej opcji tutaj nie ma. O, no, straszne, straszne. Wchodzimy do środka, oczywiście system bezkluczykowy, jasna sprawa, dociąganie. Szyby są bez ramek. I są oczywiście wszystkie klejone, akustyczne. Czekajcie, zrobimy sobie tutaj lampę na auto. No, ustawiłem sobie na postojówki, żeby wam po prostu pokazać te lampy z tyłu. Tutaj oczywiście blind spot. Nie, no cukiereczek, jaki to jest piękny samochód. Kiedyś może sobie takiego kupię. Jezu, ale bym strasznie chciał. Petrolhead lubi takie bombowce. Miał CL63 AMG. No to taki następca po CL-u. Czy jest godny, jak uważacie? Myślę, że tak, no jeszcze jest to prawdziwe takie mercedesowskie coupe, które po prostu nie ma słupka B. Kurczę, otwieramy sobie okna, nie wiem, może potem sobie otworzymy, ale mi się pobrudzą, a tak pucowałem ten samochód, jeszcze deszcz spadł. Jeśli chodzi o konfig tego samochodu, no to z zewnątrz co? Mamy taki szary selenit, metalik, wnętrze jest czarne, z dokładkami z prawdziwego karbonu. Jest to bardzo droga opcja, nawet w AMG. W zasadzie nie jest to wcale takie oczywiste. W AMG nie pamiętam jak w tych nowszych, większych, ale na przykład w CL-u, no to jest dość rzadka opcja i taka naprawdę... Mamy pakiet Exclusive, najlepsza skóra, nappa, czarna, ale mamy tutaj też białe przeszycia. Taka lamóweczka też jasna. Zobaczcie. Mimo iż nie jest to cabrio, to nawet tutaj w zagłówkach mamy nawiewy. Fotele są oczywiście elektrycznie regulowane. Tutaj jeszcze zajrzymy może do tyłu. Do tyłu oczywiście tutaj nie będziemy wchodzić. No dwumetrowiec za dwumetrowcem się tutaj nie zmieści. Nie oszukujmy się. Proszę, tutaj podajnik pasów wyjeżdża nam. Obok podajnika pasu mamy głośnik. Tutaj proszę aluminium, takie jakby matowe, pięknie. Te wstawki też są charakterystyczne dla kupejek od Mercedesa. Proszę, tutaj głośnior, tutaj kolejny. Prawdopodobnie gdzieś jest jeszcze tam głośnik, bo normalnie jak tutaj damy sobie czadu, głośną muzykę, no to aż nam podłoga po prostu podskakuje, dudni. Jest tutaj też oczywiście oświetlenie ambiente. Jeśli sobie je ustawimy, jeśli puścimy muzykę głośno, to normalnie możemy poczuć się jak na baletach. Wsiadamy. Ale to wszystko jest przyjemne w dotyku. Ja pierniczę. Tutaj w ogóle boczek drzwiowy, no to nie pokazałem, ale jest cały skórzany, cały jest miękki, wszystko jest ok. No chłopie, co tutaj się spodziewałeś? Odpalimy. O, tak tutaj mieści się prawie dwumetrowy petrolhead, 198 cm wzrostu. Pozycja za kierownicą jest bez problemu do znalezienia. Polift. Także mamy tutaj już taką bardzo świeżą kierownicę. W zasadzie ja pierniczę, ten środek przecież, no to wygląda mega świeżo. Wielu by nawet powiedziało, że wygląda ładniej niż w najnowszej S-klasie, która jest ekstremalnie nowoczesna. Ale tutaj no zobaczcie, no te ekrany, rozdzielczość jest bardzo fajna. Kierownica z podcięciem, aluminiowe wstawki, proszę bardzo. Są też na niej gładziki, manetki. Jest już po prostu taka nowoczesna. Ten wóz nie jest produkowany, ale w ogóle tutaj nie czuć w środku lat. Zobaczcie, tutaj jest też w ogóle zupełnie inaczej niż w 222 S-ie, w sedanie po prostu. Jest takie zagłębienie. O, może z tej perspektywy. Bardzo ładnie to wygląda. Strasznie ekskluzywny samochód. Myślę, że takimi Bentleyami mógłby konkurować. I proszę, nie wiem czy to widzicie,
Ale tutaj normalnie pod tym jakby klarem jest faktura karbonu. Jest to prawdziwy karbon. Deska rozdzielcza. Wszystko tutaj w środku jest obszyte w skórze. Nawet podsufitka, proszę. To jest alcantara i to miękka. Jakby ją, nie wiem, wymontować i sobie w garażu położyć. Można byłoby się nawet na niej wyspać. Też tak to wszystko ładnie z cyknięciem chodzi. Tunel środkowy, też skóra. Tutaj proszę, taki schoweczek. 220V. Tutaj mamy, na kluczyk chyba miejsce, uchwyty na kubeczki. Tutaj akurat ten fragment jest z Black Piano, tak jak tutaj ten cały panel. No i zobaczcie, jaki tutaj jeszcze mamy panel fizycznych przycisków z takim gładzikiem, który też jest przyciskiem takim dużym, rolką. No zerknijcie sobie, już tak wszystkiego wam tutaj nie będę omawiał. Tutaj podnosimy samochód, tryby jazdy, no to tak szybciuteńko. Eco, Comfort, Sport, Sport Plus i Individual. W trybie Eco jest tutaj żeglowanie skrzyni biegów nawet. Tutaj takie skróty. No to po prostu fotele. Są to fotele dynamiczne z masażem, podparcie kręgosłupa, nawiew nawet w nagłówku, nawiew. Ja pierniczy. Nawigacja, radio. Tutaj pięknie gra muzyka. Media, telefon. No i tutaj jeszcze takie ustawienia, jak wiecie po prostu. Fotele, klimatyzowanie, no to nawet tutaj zapaszek sobie wybieramy, jak ma intensywnie nam po prostu pachnieć wnętrz. No to jest S-klasa coupé, takie rzeczy tutaj się dobiera w wyposażeniu, czy ma na przykład być ampułka z zapaszkiem. Asystentów też jest tutaj sporo, trzymanie w pasie, Distronic Plus, tutaj może, proszę bardzo, ten pakiet przycisków, to roletka, tutaj head-up, ale w zasadzie nie wiem, czy go będzie tak widać. Proszę bardzo, teraz go włączam i wyłączam. Jest tutaj też na nim trochę informacji. I tutaj Night Vision. Proszę, tak to wygląda, ładnie to jest wkomponowane. Zobaczcie, jaka to jest ładna animacja. I naprawdę, jakby ktoś tutaj stał przy bramie, tam daleko, no to już by Mercedes go podświetlił na czerwono, że idzie człowiek. Tutaj, co to jest? Asystent pasa ruchu. I tutaj włączony, wyłączony, to chyba taka półautonomiczna jazda. Oczywiście, nawet nie muszę mówić, że jest to jakiś Android Auto, Apple CarPlay. Jest to Polift, więc multimedia też są tutaj zmienione. Jest to po prostu taka gładka tafla z 2 tabletami w przedlifcie. Był to taki panel, ale z takimi jakby ramkami. Wyświetlacz nie jest tutaj dotykowy. No i poliftowe multimedia są troszeczkę inne. Tutaj jest bodajże NTG 5,5, ale jeszcze nie jest to M-Books. Liczniki, no tak to wygląda. Proszę bardzo. I to jeszcze takie funkcje. Serwis, asysta, radio, nośniki, bla bla bla, head-up, style. No to klasyczny, progresywny. Oczywiście tutaj jak gładzikiem sobie w boki chodzimy, no to też możemy sobie ustawiać na przykład, proszę, tutaj takie rzeczy. Ja wiem, że pod tym filmem na 100% pojawią się też komentarze w stylu czy tablety gówno chińskie są pędzika. Ten samochód jest bogato wyposażony, a takie tablety są po prostu bardziej funkcjonalne niż jakieś analogi. Zresztą był four-door dostępny z analogowymi tarczami zegarów i nikt tego praktycznie nie brał. No, rynek zweryfikował, także aktualnie nie są dostępne nawet analogi. Poza tym, jeśli tutaj mamy do wyboru kilka stylóweczek jakby wyświetlania tego wszystkiego, myślę, że jest bardzo optymalnie. No, jakby rozdzielczość była taka średnia, no to też by to się rzucało w oczy, ale naprawdę tutaj ciężko się tak przyczepić do tego. I cyk. Nie mamy tutaj V8, a V6 podwójnie uturbioną. Teraz słuchajcie, jednostka 276 bodajże to jest, 367 koni mechanicznych oraz 500 Nm. Nie jest to wersja AMG. Ale silnik montowany jest w niektórych AMG, na przykład C43 AMG. Jest jeszcze chyba GLE 43 AMG. Auto pierwszą setkę osiąga w 5,5 sekundy, a prędkość maksymalna to 250 km na godzinę. Myślę, że są to wartości jak najbardziej akceptowalne. Auto wciąż jest naprawdę dynamiczne, do śmigania na co dzień, no super. Zamkniemy. Ktoś by oczywiście mógł powiedzieć, że wolałby mieć V8 tutaj, czy nawet wersję AMG, która będzie zdecydowanie droższa w eksploatacji ewentualnej, ale S-Coupé nie chce się zapierniczać. Ale oczywiście można. Przykładem jest film z S63 Coupé. No, tamtym egzemplarzem jechałem dość szybko, bo
330 km na godzinę. Także Petrolhead Number One to sprawdził. Ta buda jest dostosowana pod takie prędkości. Wszystko jest ok. Ale powracając do tematu, codzienne śmiganie, no to też mamy tutaj wyraźnie niższe zużycie paliwa. Dziś trzymałem ten samochód w garażu, mam go od wczoraj. Wyjechałem z garażu, chwilkę został odpalony, zamknąłem bramę, dojechałem tutaj z centrum na obrzeża Szczecina. Dziś normalny dzień pracujący, ruch z rana, spalanie jakoś 12,8 litra, jak tutaj przyjechałem. Bardzo ok. Na trasie taka jazda od 100 do 140 km na godzinę, no to mniej więcej 8,7, 8,8 litra. Kurczę, nic, tylko rozsiąść się tutaj w wygodnym fotelu, włączyć sobie nawiew, zagłówku, masaż, ambientę, muzykę jak na baletach i lecieć w trasę. Właśnie, a propos latania w trasę, musimy się przenieść na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Kołbasa, myślę, że degustację czas zacząć. Jak wam się w ogóle podoba ten kokpit, ta perspektywa z oczu kierowcy? No naprawdę kozak. Może najpierw soundcheck. No, auto może nie jest jakąś rykwą, ale słyszymy, że tutaj jest zdecydowanie jakaś benzynka pod maską. Nie jest to szum, ale już jednak dźwięk jakiś. Nie, fajnie, tak sympatycznie. Ale taka próba autostradowa S-klasą to jest troszkę takie robienie czegoś wbrew sobie, aż się kurczę by nie chciało tutaj deptać do dechy. Ja bym sobie wolał tutaj 120, 140 na tempomacie lecieć i po prostu wypocząć. Dobra, to wjeżdżamy na autostradę. Tryb Sport Plus. No, ciekawe jakie tutaj wyjdzie 100-200. Widzę tak powyżej 100, takie 100-120 to naprawdę moment. Ciekawe czy będzie kontrola. Zwalniamy, bo ograniczenie. Dzisiaj wiem, że są jakieś utrudnienia na Kołbasie. Także na Szwed będziemy musieli pojechać. Właściwie na Szmyln są utrudnienia, że chyba nie można wjechać na autostradę, czy zjechać z autostrady, nie pamiętam. No ale damy radę. Ograniczenie. Dzisiaj wiatr, jak będziemy jechać w stronę Berlina, mamy w mordkę, ale jak zawrócimy, no to w dupkę. Także myślę, że wszystko tutaj się pomierzy na powrocie do Szczecina. Kontrola, będzie przypał z SQP, czy dżentelmeńsko sobie śmigniemy. Dżentelmeńsko. W takim golfiku S-klasą. Gentleman. Nie, no żartuję, tylko tak wyglądam, przecież to nie moja S-klasa, a ja też takim do końca przecież dżentelmenem nie jestem. Dobra. Ojejku, za nami jeszcze policja wyjechała, ale to jeszcze sprawdzę, czy jest perspektywa, na pewno ok. No i dobra, co? 100-200 i myślę, że możemy cisnąć. Niemiecka strona, odcinek bez ograniczeń prędkości. Perspektywa, no mam nadzieję, że jest ok. No i proszę, już 231 mamy 14,27 i minus 2,3% spadł, ale pomiar zrobimy sobie albo w drugą stronę, albo trochę dalej. Tam dalej to jest tak troszkę w plecy, ale też troszkę z boku. Kurczę, średniego zużycia nie wykasowałem. O, teraz jest skasowane. Ale ten samochód naprawdę nie pali jakoś tak dużo. Jestem zaskoczony. Nie wspomniałem wam, że tutaj
do niższego zużycia paliwa przyczynia się 9-stopniowa skrzynia biegów, 9 G-Tronic. Także tutaj obroty będziemy mieli naprawdę niskie. Teraz jadę w ogóle w trybie Sport Plus. No to 2500 obrotów mniej więcej przy ilu tam 170 km na godzinę prawie. Wrzućmy sobie tryb Komfort i sprawdzimy obroty. No to dajmy na to. Ale tutaj troszeczkę raceboxik ma słabą baterię, ale chyba wytrzyma. Tak jest 140 km na godzinę. O kurczę, to już jest wyjściowo poniżej 2000. Tak 1756. 120. Muszę tempomat ustawić, wtedy auto trzyma nas w pasie. Jazda półautonomiczna, no Distronic Plus. 120 km na godzinę, 9 bieg wciąż jest. 1504 obroty. I 100. Ale tu już naprawdę nie wiem, czy na 9 biegu będziemy jechać. No jeszcze na 9, ale to już auto tak już patrzy na mnie i myśli: aj tył jesteś łotrem petrolhead strasznym, ale no niech ci będzie. 1202 obroty. 1252 obroty. O, myślę, że widzimy się na zjeździe na Szwed. Może jakiś pomiar wyciszenia później wam nagram i zobaczę, albo nie nagram, albo nagram, zobaczę. Jak na razie opady tutaj widzę ustały, ale jak będzie mokro, no to nie nagramy sobie wyciszenia. Po prostu nie będzie to sprawiedliwy pomiar. No zobaczymy. No, widzimy się później. Zużycie paliwa przy 96,1. Zużycie paliwa przy 120 już 7,8. W ogóle teraz zauważyłem, patrzcie, wyprzedzam i wrzucam kierunkowskaz. Zmiana pasa ruchu w prawo. Mamy tutaj asystenta zmiany pasa ruchu nawet. O, i auto nas trzyma w pasie. Teraz będzie wyprzedzanko. Pyk. No. Tak jakby trzeba mu troszeczkę pomóc jakby. I potem on już sam wszystko robi. 19 rocznik, no to proszę Państwa, no są tutaj już takie bajery. No, taka paczka 6 na tempomacie. Tryb Eco. Można lecieć. I zjazd na Szwed. Tak jadąc 160 km na godzinę pod wiatr, wóz pali mniej więcej 11 litrów. Gdybyśmy jechali z wiatrem, bądź też nawet bez wiatru, myślę, że tak dyszkę by wtedy jarał. No nie wiem, wolę poinformować, jak ktoś kupuje taką Esę, będzie chciał sobie jechać z taką prędkością. To co? Ole, różnica w ogóle, jak otworzyliśmy szyby, odizolowani jesteśmy. To soundcheck, tryb Sport Plus. A, troszeczkę za późno. Z drugiej strony sobie zrobimy. No tutaj GPS-ik musi... O, bardzo dobrze, właśnie to chciałem. No, ale fajnie, kurczę. Chociaż robi się to troszkę tak wbrew sobie. Trzeba nakręcić tą próbę. Trzeba, bo próby autostradowe są mega ważne, ale tak... Jak już skończę pokręcenie, sobie 100 chyba będę nawet wracał. Jeszcze wrzuciłem sobie tutaj masażyk Hot Relaxing plecy. Także symulacja masażu gorącymi kamieniami, proszę Państwa. Dobra, tutaj sobie wyzeruję zużycie jeszcze raz. Tak chciałem sprawdzić przy tych 160, ile będzie wciągał. Coś tam nawet się odzywa ten samochód przecież. Co, ciśniemy? Nie, no fajnie, kur... Tak trochę dźwięk podobny do V12, wiecie? Nie wiem, czy to tak zbieg okoliczności taki, czy tak miało być.
No i dobra, i tutaj tu już na poważnie trzeba podejść do tematu. 100-200 i ciśniemy. Lekko pod górkę, lekko z górki. Wiatr troszkę w plecy, troszkę w bok. I co? 14 sekund, tak jest 100-200. Ale to jest jazda S-klasą w coupé. To jest jazda, proszę Państwa. Ten samochód z takich prędkości nie robi sobie po prostu nic. I kagańczyk. Ok, hamujemy, no bo tutaj mogą być... No, jest wyprzedzanie, tak jak myślałem. 250 km na godzinę, tak prawie 251. No, troszeczkę się uspokoiło. Takie 200, 250 też się zmierzyło. Minus 0,2%, 17,71. Ej, bazowy silnik w takiej SQP. Przecież to styka. Przecież to styka. Dajmy sobie na tryb komfort. O, tutaj maszyna już spanikowała lekko. No, a tak przyspieszmy. Powiedzmy 9. bieg sobie dobijmy. Proszę, 230 km na godzinę licznikowe. Nawet 3000 nie ma obrotów. I przypominam, to jest benzyna, tak 2862. Widziałem relację, wam się mega podobała. Ale też dużo dziwnych osób poprzychodziło pod tą relację, gdzieś ją, nie wiem, wrzuciło ją gdzieś tam, wystrzeliło po prostu na Facebooku w zasięgi. Jak 200 S580 sobie jadę na tempomacie. No nawet mi pisali niektórzy, że to przecież, kurczę, oszustwo. Przyspieszone tempo, oszukany licznik. Tak, kurczę, bo bawiłbym się w coś takiego. Nie no, przecież 200 km na godzinę na tempomacie to taka abstrakcja. Nie no, jeszcze w Niemczech. No, średnie zużycie paliwa od razu spada. 19 litrów, było 24 czy 25 przez chwilę, ale spada. Ślicznie to wszystko wygląda, naprawdę ślicznie. Ja muszę kiedyś po prostu S-kę w coupé sobie kupić. Nie musi być AMG. Nawet nie musi być chyba V8. Chyba nie musi być V8. Ja bym tutaj spokojnie sobie jeździł. Jestem chyba z teamu Team V6 hashtag. Nie będziemy już cisnąć. Tutaj spokojniutko. Pojedziemy sobie te 200 na tempomacie. O, tempomat 200. I wrzucimy najwyższy bieg. Tak jak na tamtej relacji. Piękna sprawa. 2,5 tysiąca obrotów, proszę Państwa. I tak jest względnie cicho. Ja pierniczę, że ten samochód w ogóle już nie jest produkowany, to jest aż szokujące. Czemu Mercedesie to zrobiliście, że nie produkujecie już S-Coupe? Dobra, trzymam dwie ręce na kierownicy, bo naprawdę można się tu zapomnieć. Takie dwie paczki. Nic. Luks. Masażyk. A może byśmy takie 200 km na godzinę jechali i zużycie paliwa zbadali? Przy 200? 200 tempomacik. Zobaczymy, przez jaki czas uda nam się utrzymać w ogóle taką prędkość. Nie no, ja jestem naprawdę w szoku. To normalnie można jechać takim Mercedesem 200, przy jak tu się otworzy okno, jaki to jest huk na zewnątrz. Ale nie. Esunia. No teraz było troszeczkę z górki. 13,3. No spokojnie, nie robię tutaj cięcia, nie rozłączam się. Średnia 191 na komputerze pokładowym. A tutaj już pod górkę. To do 15 skoczyło. Teraz dosłownie delikatnie będzie z górki, tak delikatnie. Nie, ktoś tutaj wyjedzie mi? Nie. Ja wiem, to się może wydawać, że się tak dłuży, ale 200 km na godzinę ciągle jedziemy. No i tak z 3 km już jeszcze trochę. Dobra, w ogóle zrobię cięcie.
A few moments later. Dobra, wystarczy. 191 km na godzinę średnia, 14,1, 14,2 litra. Tak jak się jedzie. 2 paczki na tempomacie. A co? Bo można. I okej, mam nadzieję, że ta próba autostradowa Wam się niesamowicie podobała. Było to coś niesamowitego. Już VMAX to VMAX, czy tam te przyspieszenia bardzo spoko. Niesamowita jest ta jazda po prostu, tymi wyższymi prędkościami na trasie. No po to ten samochód został stworzony. Jest to drogowy jacht. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku, kolejnym filmie. Na razie, trzymajcie się.